Cześć! W mojej opinii krytyczne punkty kontrolne to najważniejsze z zasad HACCP. Należy rozumieć to dosłownie. Jeśli w zakładzie spożywczym działania związane z funkcjonowaniem krytycznych punktów kontrolnych są nieprawidłowe, nie ma gwarancji, że bezpieczeństwo żywności produktów jest zapewnione. Nazywam się Joanna Trafiałek, uczę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zasad HACCP. Dzisiaj opowiem Ci o krytycznych punktach kontrolnych, czyli o drugiej zasadzie systemu HACCP. Jeszcze jedno. Pod koniec wyjaśnię, skąd mam i co robią zdjęcia ryb i owoców morza w tym filmie. Zacznijmy od początku, z małym wprowadzeniem. Na ekranie masz wyświetlone ważne cyferki. Są to zasady HACCP i etapy wdrażania zasad do zakładu. Jest 7 zasad HACCP i 12 etapów wdrażania. Jedna z moich studentek ze studiów podyplomowych użyła takiego skojarzenia. 7 dni tygodnia i 12 miesięcy. I jeśli Ci wygodnie, to tak to właśnie zapamiętaj. Naucz się tych informacji perfekcyjnie, na długo, nie tylko do egzaminu. Jest 7 zasad HACCP, 7 linijek tekstu. Wydawałoby się, że jest to banalne. Przyjmij jednak proszę, że tak nie jest i posłuchaj, co mam dziś do powiedzenia na temat krytycznych punktów kontrolnych. Nawet jeśli nie pracujesz w jakości żywności, albo jeśli planujesz, że nie będziesz pracował, to gwarantuję Ci, że w szeroko pojętym sektorze produktów spożywczych zetkniesz się wcześniej czy później z zasadami higieny produkcji żywności i z zasadami systemu HACCP, bo żywność musi być bezpieczna. Zauważ proszę, że nawet w nazwie HACCP jest zawarta nazwa CCP, czyli musi to być ważne i dokładnie tak jest. Pamiętaj przy tym, że bezpieczeństwo żywności jest elementem jakości żywności, silnie powiązanym ze zdrowiem człowieka. Więc kwestie dotyczące CCP są priorytetowe dla bezpieczeństwa zdrowotnego produktów i efektywności działania systemu HACCP. Z krytycznymi punktami kontrolnymi związane są aż 4 zasady HACCP. Jest to zasada druga, wyznaczanie CCP, zasada trzecia, ustanowienie limitów krytycznych dla CCP, zasada czwarta, monitorowanie CCP oraz zasada piąta, działania korygujące. W tym filmie opowiem Ci o drugiej zasadzie HACCP, ale obejrzyj proszę pozostałe filmy, ponieważ potrzebna Ci jest pełna wiedza o systemie HACCP. Wyjaśnijmy sobie najpierw, co to jest krytyczny punkt kontrolny. Kodeks żywnościowy określa CCP jako etap, w którym w systemie HACCP stosuje się środek lub środki kontroli niezbędne do kontrolowania znaczącego zagrożenia. Większość typowych krytycznych punktów kontroli służących do kontroli zagrożeń mikrobiologicznych stanowią wymogi kontroli temperatury i czasu jej działania na produkt. Zastosowanie temperatury w odpowiednim czasie umożliwia ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożeń mikrobiologicznych, jak na przykład w procesie pasteryzacji. Inne krytyczne punkty kontroli mogą dotyczyć przesiewania, sortowania lub wykrywania metali w celu wykrycia zagrożeń fizycznych. Jeszcze inne mogą służyć do sprawdzenia czasu używania i temperatury oleju do smażenia w celu uniknięcia zanieczyszczeń powstających w wyniku procesów chemicznych. Przykładami CCP są etapy: pasteryzacja, obróbka termiczna mięsa, rozlew aseptyczny w butelki, detekcja metali, detekcja kości, ości oraz wiele innych, które widzisz właśnie na ekranie. Zwróć uwagę, że wymieniałam etapy produkcyjne jako przykłady CCP, a nie parametry ich kontroli. Podawanie parametrów jako przykłady CCP to duży błąd. I tak na przykład błędne będzie zdanie: u nas krytycznym punktem kontrolnym jest temperatura w lodówkach. Zapamiętaj proszę, że CCP to zawsze musi być etap, a nie parametr kontroli. Dlatego korygując wcześniej podane błędne zdanie, należałoby powiedzieć: u nas krytycznym punktem kontrolnym jest przechowywanie surowców, półproduktów lub produktów, a limitem krytycznym podlegającym kontroli, czyli monitorowaniu, jest temperatura. Bez tej korekty mamy pomieszane zasady HACCP.
A o trzeciej zasadzie, limity krytyczne, powiem w innym filmie. Bardzo często obserwuję takie błędy w określaniu CCP, dlatego mówię tutaj o tym wyraźnie, żebyś unikał tego typu błędów i nieporozumień. Często też na kolokwiach podaję takie proste pytanie. Proszę podać 5 przykładowych krytycznych punktów kontroli, oczekując, że podasz 5 nazw etapów produkcyjnych, w których następuje redukcja lub eliminacja istotnych zagrożeń do poziomu akceptowalnego. Ważna kwestia to wybór krytycznych punktów kontrolnych. Nasuwa się pytanie, jak wybrać spośród wielu etapów produkcyjnych etapy, które oznaczymy jako CCP. Identyfikacja krytycznych punktów kontroli wymaga podejścia logicznego i świadomości zagrożeń bezpieczeństwa żywności. Identyfikacją CCP może ułatwić wykorzystanie schematu podejmowania decyzji, tzw. drzewa decyzyjnego lub innych metod, jak na przykład konsultacje eksperckie, doświadczenie zespołu do spraw HACCP, wynik półilościowej oceny ryzyka czy wskazania w literaturze przedmiotu. Zrób print screena i zapamiętaj, że wybór metody zależy od wiedzy i doświadczenia członków zespołu HACCP. Warto podać teraz kilka słów o drzewach decyzyjnych. Przykładowe drzewo podane jest w kodeksie żywnościowym i jest to najbardziej rekomendowane źródło informacji o HACCP. Widzisz teraz drzewo z najnowszej modyfikacji kodeksu, czyli z roku 2023 i moje tłumaczenie treści pytań. Nie trzeba uczyć się pytań na pamięć. Zrób print screena i zadawaj pytania do każdego etapu ze schematu technologicznego, aby ustalić, czy dany etap jest lub nie jest krytycznym punktem kontrolnym. Musisz wiedzieć, że modeli drzew decyzyjnych jest wiele. Możesz spotkać drzewa decyzyjne opublikowane w poprzednich wersjach kodeksu żywnościowego. Wynika to z faktu, że wielu specjalistów, technologów, konsultantów i doradców przyzwyczaiła się do poprzedniej wersji drzewa i nadal ją stosuje. Nie jest to nic błędnego. Nieco inne drzewa pokazane są w innym ważnym dokumencie. Jest to zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych wdrażania HACCP. Pełną nazwę tego dokumentu masz na ekranie. I źródła, gdzie można go znaleźć po polsku i w innych wersjach językowych. Zrób print screena, ponieważ komunikaty instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej są dobrym i rekomendowanym źródłem wiedzy. Dokumenty te są dostępne w wielu wersjach językowych. Wróćmy jeszcze na chwilę do krytycznych punktów kontrolnych. Identyfikacja CCP musi być udokumentowana w planie HACCP. Dobrym rozwiązaniem jest podsumowanie identyfikacji CCP w formie tabeli, w której zostaną podane wszystkie istotne informacje. Przykładowy dokument widzisz teraz na ekranie. Pamiętaj, że można zastosować również inne wzory arkuszy HACCP. Przykłady dokumentów znajdziesz w innym moim filmie pod tytułem Dokumentacja HACCP oraz na stronie międzynarodowego projektu Safe Org Food w zakładce Intellectual Outputs. Link do filmu i nazwę strony podaję w opisie. I jeszcze jedno. Zdjęcia ryb i owoców morza, które towarzyszyły nam dzisiaj na filmie, wykonałam sama na targu rybnym Varvakeios w Atenach podczas mojego stażu dydaktycznego na Uniwersytecie Rolniczym. A co robiły na tym filmie? Były ciekawym tłem do przekazywanych informacji. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj mój kanał, a zmobilizujesz mnie do nagrania kolejnych filmów o bezpieczeństwie żywności. Będzie Ci się łatwiej uczyć tej tematyki.